Dzień dobry kochani, witajcie na kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj wybieramy się w naprawdę bardzo fajne i wyjątkowe dla nas miejsce, ponieważ spełniamy też swoje w tym marzenia. Naszym marzeniem było od lat podróżować, ale też są takie miejsca w Europie, ale jak i też na świecie, które mamy takim, powiedzmy, swoim priorytecie, by jeszcze udało nam się je w ogóle zobaczyć. Więc my dzisiaj o północy, bo mamy w sumie północ, pakujemy się, bierzemy się do auta, wyjeżdżamy, dostaliśmy okienko, że możemy skorzystać z okazji, żeby teraz sobie wyskoczyć na te parę dni i zobaczyć miejsce, które właśnie chcemy Wam pokazać, a między innymi jest to na przykład Lourdes czy wydma Piłata, jedna z największych wydm w Europie, a ta jest bodajże chyba największą wydmą. Później zobaczymy sobie małe miasteczko przy granicy Hiszpanii, Biarritz. Może wjedziemy sobie do Hiszpanii, do San Sebastián. Później może do Saragosy się przejedziemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo. Chcielibyśmy się spiąć tak w miarę fajnie. Generalnie najwięcej czasu chyba spędzimy i tak w Lourdes, bo to jest nasz główny cel podróży. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie czasowo. Aktualnie mamy około 7 godzin jazdy i później wieczorem dopiero meldujemy się w Lourdes. Wynajęliśmy sobie mieszkanko. Mam nadzieję, że standardy nasze minimalne sprosta, czyli czysto i łóżeczko. Dlatego też zapraszam do oglądania. No to co kochani, my przerwa na kawę, a w międzyczasie oczywiście zostaw suba, zostaw lajka. Nie zapomnij o jakimś miłym komentarzu. No i co? Widzimy się na pierwszym naszym punkcie, który chcemy się zatrzymać, czyli wydma Piłata. A więc zapraszamy Was do oglądania. No to tak, moi drodzy, my już zaparkowaliśmy. Oczywiście pierwsze 30 minut na parkingu jest za darmo, ale nic się nie przejmujcie. Do 4 godzin macie opłatę 1 euro, także wydaje mi się, że bez problemu każdy sobie tutaj zdąży. Można tutaj przyjechać osobowym, można przyjechać kamperem. Teoretycznie zakaz wjazdu autobusów, ale z tego co widziałem, to tutaj również jest opłata za autobus, więc jeżeli nawet autokarem przyjedziecie, to przypuszczam, że tutaj się rozchodzi głównie o te takie bardziej turystyczne miesiące typu lipiec, sierpień, może nawet i czerwiec. My jesteśmy tutaj w listopadzie, puściutko, nie ma nikogo, jedno auto zaparkowane, oprócz oczywiście naszego. I co? Budki turystyczne są obok, mam nadzieję, że są otwarte, bo chcę kupić magnesik. I zobaczymy, jeśli nie, to może później zobaczymy oczywiście, o której otwierają. Mam nadzieję, że będzie otwarta, bo jak nie, to troszkę szkoda, no bo chcielibyśmy ten magnes, a dalej zbieramy te magnesy i lodówka już praktycznie jest pełna. Wy na pewno też zbieracie, macie swoje jakieś tam kolekcje, my zbieramy magnesiki. Był moment taki, że dla dzieciaków z niektórych takich miejsc kupywaliśmy pluszaki, oczywiście z nazwą tej miejscowości lub jakiegoś tam obiektu turystycznego. No to co, nie przedłużając, idziemy do góry zobaczyć, jak wygląda ta wydma i troszeczkę Wam o niej opowiem. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że przed wydmą jest bardzo dużo takich domków, można by powiedzieć, że takie osiedle domków szwedzkich, w których znajdziemy oczywiście jakieś tam restauracje, jakieś biura turystyczne, jakieś punkty oczywiście z pamiątkami. Pogoda nam troszeczkę dopisała, zaczęło właśnie kropić. No i co? Przede wszystkim wydma znajduje się 60 km od Bordeaux. Bardzo fajny, ładny szlak prowadzący bezpośrednio takim małym laskiem, że tak powiem, do tej wydmy. Wydaje mi się, że nie dłużej niż 5 minut, ponieważ my już ją dosłownie widzimy, więc przypuszczam, że tam jakieś 200-300 metrów i będziemy na miejscu. Oczywiście wszystko dobre, co się szybko kończy, a tego oczywiście można było się spodziewać. Mianowicie ścieżka się skończyła betonowa, zaczęła się piaskowa. Także tutaj będzie nieco małe wyzwanie, aczkolwiek tam na końcu mamy możliwość wejścia w 2 sposobach. Mianowicie są zbudowane
Oczywiście specjalne schody ku temu, żeby ułatwić sobie troszeczkę wejście. I co niektórzy również próbują swoich sił wdrapywać się po piasku. Kochani, przede wszystkim jest to wydma, która jest największa pod względem objętości piasku oraz wysokości, ponieważ ma ona aż 104 metry nad poziomem morza, o czym za chwileczkę się przekonamy, jak wejdziemy na szczyt. Tu już po lewej mojej stronie widać te schody. No i może ja wyjdę bokiem. A co? Taki challenge. No pogoda co prawda taka w kratkę. Tam są lasy deszczowe. Można by to tak nazwać, bo tak to faktycznie kurczę wygląda. Naprawdę bardzo fajny widok. I dzisiaj może nie idzie się jakoś bardzo ciężko po tym piasku, aczkolwiek po piasku chodzenie pod górkę, no to wiadomo, troszeczkę ciężej. Aczkolwiek piasek jest troszkę mokry, więc też to się troszeczkę utwardziło, przez co też może łatwiej jest wyjść. Nie wyobrażam sobie, jakby tu było, kiedy ten piasek jest całkowicie suchy i kurczę, próbuje się ktoś wdrapać. Na pewno jest duży problem, z tego co wiem, od strony zatoki, ale nie jest to coś nierealnego. Oczywiście da się wejść i zejść, aczkolwiek słyszałem, że niektórzy mieli bardzo duże problemy, żeby się wrócić od strony zatoki, no bo niestety tamto podejście jest troszeczkę dłuższe i chyba bardziej wymagające. Kurde, wywalę się zaraz. Dziewczyny poszły na schody, będzie im łatwiej na pewno wejść. Na chwileczkę chowam kamerę, bo muszę się dostać do góry, a jestem już w połowie, a zaczyna mi troszkę padać, chociaż może widać, nie widać, nie wiem. O, tam bardziej chmury widać i jak jest siwo nad tym lasem. Wyjdę do góry, porobię oczywiście parę zdjęć. Mam nadzieję, że coś wrzucę w najbliższych dniach oczywiście na Facebooka. I co? Wyjdę i będziemy dalej rozważać. Słuchajcie, kształt wydmy jest ewidentnie taki, że zacina od wody w stronę lądu, co by miało w sumie przełożenie na to, że okoliczni mieszkańcy obawiają się w sumie o wydmę i o lasy pobliskie, ponieważ bardzo je zasypuje piaskiem. Z roku na rok oczywiście ta wyspa, wydma, z roku na rok ta wydma staje się coraz niższa generalnie. Z biegiem ostatnich lat można było sporo zauważyć różnicy. No i co? Przede wszystkim tutaj w okresie takim letnim potrafi zrobić się taki duży wiatr i to wszystko przepycha w tamtą stronę. Aczkolwiek przypuszczam, że gdy tutaj są po prostu nawet zwykłe sztormy, no to robi dużą robotę, bo dzisiaj może nie wieje jakoś nie wiadomo jak mocno, że niby ją porwało. Niby, że nie wieje jakoś bardzo mocno, ale widać miejscami, że ten piasek podnosi gdzieś tam przy tych zagięciach. Więc ewidentnie tutaj ten piasek jest zabierany w kierunku lądu, a tego piachu jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oscyluje się, że wydma ma 60 milionów metrów sześciennych piasku. Wydma miała oczywiście kiedyś inną nazwę. Nazywano ją Le Sablon, czyli piaskownie. Do dzisiaj, że tak powiem, bo w XX wieku nazwa została zmieniona na Dune du Pilat, czyli wydma Piłata. Tak, dobrze sobie nawiązujecie. Ma to odniesienie właśnie do wiary katolickiej, jak i żydowskiej. Chodzi dosłownie o tego Piłata, który Jezusa właśnie skazał, który obmył sobie ręce po wydaniu wyroku. Jeśli uda mi się oczywiście coś znaleźć, na pewno umieszczę to w opisie pod filmem. Żebyście nie byli zdziwieni dodatkowo, bo my dobrze, że się troszeczkę zabezpieczyliśmy w formie kurtki czy nawet parasolu, tak to dzisiaj mamy. No listopad, wiadomo, można się różnych rzeczy spodziewać, aczkolwiek na dole, na parkingu nie wieje. Tu pizga, że aż chce łeb urwać. Miejcie to na uwadze i pamiętajcie o tym. No to schodzę już sobie po tych schodach.
No i nie wiem, chyba wspomniałem, że są betonowe. To teraz muszę Was za to chyba przeprosić. Tutaj moja czupryna po tych wiatrach. No bo one są kompozytowe. Generalnie. W sumie miałoby to jakiś taki większy sens. No bo betonowe, taka ilość, a ich jest no 20-30 metrów tutaj wysokości. No bo od tej strony troszeczkę jest mniejsze podejście. No i są z kompozytu, no bo lżejszy materiał, przede wszystkim mniej podatny na jakby tutaj jakieś uszkodzenia może, chociaż nie wiem, może bardziej po to, żeby się nie obsuwało. No i na pewno łatwiej jest to naprawić, nie, że tak powiem, no bo wyciągniecie powiedzmy element, a wygląda na to, że one są z kilkunastu różnych składanych elementów, więc wyciągacie, składacie od nowa i macie, nie wiem, aż się nie przesuną. A betonowe, weźcie dźwignię, tu wiedzie, no masakra, nie wyobrażam sobie tego. No i co? My zbieramy się teraz dalej, idziemy do samochodu, czeka nas półtorej godzinki może podróży w stronę Hiszpanii, dlatego też zostańcie, oglądajcie. Zasubskrybujcie, polajkujcie, skomentujcie. No a co? My idziemy dalej. Dzisiaj dla Was to jest wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek oczywiście. Nie zapomnijcie o tym, żeby właśnie zostać z nami na dłużej. My też chcemy to w jakiś sposób Wam urozmaicić. Wydma na pewno bardzo fajnym, ciekawym odniesieniem, bardzo fajnym punktem turystycznym, który zdecydowanie warto przyjechać. A właśnie, zapomniałbym ogólnie o jednej też bardzo ciekawej kwestii. Biuro turystyczne, jeżeli faktycznie chcecie kupić sobie pamiątkę, czynne jest dopiero od godziny 11. Dlatego my mamy godzinę 10:30. Poczekamy sobie chwileczkę jeszcze, żeby kupić jakąś pamiąteczkę i jedziemy oczywiście dalej. Wybieramy się jeszcze do Biarritz. Jest to bardzo piękna nadmorska miejscowość przy granicy Hiszpanii, w której był mój bardzo serdeczny przyjaciel, którego oczywiście pozdrawiamy i dziękuję za to, że oczywiście mam nadzieję, że oglądasz, że poleciłeś nam to miejsce, że wspomniałeś coś o tym. Między innymi dlatego chcemy też zobaczyć to miasteczko, bo nas troszeczkę urzekło to, o czym opowiadałeś wtedy, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, a było to już kawał czasu temu. Mam nadzieję, że oczywiście wpadniemy kiedyś na siebie, zobaczymy się może w najbliższym czasie, aczkolwiek te wakacje ostatnie nasze to kurczę całkiem w rozjazdach, więc różnie to bywa. Dobra, następny punkt jest to na pewno Lourdes, bo dzisiaj nocujemy oczywiście już w Lourdes, więc mamy tam jakieś 2 godzinki jazdy do hotelu. Jutro oczywiście sanktuarium, zwiedzanie Lourdes, troszeczkę może coś tam po okolicy, zobaczymy jak tam wygląda to miasto. Jeśli ktoś oczywiście chciałby się zatrzymać w Lourdes, istnieje możliwość zatrzymać się w domu Polskiej Misji Katolickiej, który się znajduje nieopodal właśnie tego tam sanktuarium, parę kilometrów, ale jest to blisko. Jeśli nam oczywiście czasu starczy, mamy zamiar się również wybrać do Hiszpanii, do 2 miejscowości, ale tego już Wam nie będę mówił, ponieważ wszystko zależy od tego, jak wyrobimy się z czasem. Dlatego też nie przedłużając dłużej, do zobaczenia, siema i cześć!